czajnikowy.pl. W naszych zmaganiach z latte artem dotarliśmy do najtrudniejszego wzoru z tych podstawowych, a więc rozety. I jest to w rzeczywistości bardzo podobna figura w tej pierwszej fazie do serca. Należy jedynie przemieszczać troszeczkę dzbanek od lewej do prawej dzięki ruchowi nadgarstka, a następnie przeciągając całość do samego końca przeciąć przez środek. Tworzy to bardzo ładny wzór kojarzący się z jakimś listkiem palmowym albo choinką. Na samym początku musimy bardzo dobrze rozmieszać całą teksturę mleka, tak żeby stworzyć bardzo ładną bazę, taką piankę równoległą. Jeśli widzimy gdziekolwiek prześwitujące mleko, to nie jest to odpowiednia powierzchnia do tego, żeby jakikolwiek latte art położyć, nawet najprostszy. I w tym przypadku musimy zadbać o to, żeby mleko było troszeczkę delikatnie spienione. Ono nie może być bardzo mocno spienione ze względu na to, że trudno nam będzie wykonywać te dynamiczne ruchy mlekiem od lewej do prawej strony. I w rzeczywistości możemy na samym początku robić ruchy bardzo zbliżone do serca, natomiast w pewnym momencie, jeśli zauważymy, że ten wzór ma swój potencjał, przesunąć dzbanek do tyłu, a następnie podciągnąć cały dzbanek do góry i delikatnie zaciąć przez środek malutkim strumieniem, tak żeby nie zapadał się ten latte art do środka, ale żeby bardzo ładnie został wykończony. W taki sposób wykonana rozeta jest naprawdę bardzo efektownym wzorem, w którym przede wszystkim trzeba zadbać o symetrię, o to, żeby znajdowała się ta rozeta w dobrym miejscu w filiżance i żeby żadna ze stron nie rozrastała się bardziej. To są takie dane techniczne, to są takie rzeczy, które się szlifuje latami, natomiast żeby wykonać ten latte art, wystarczy wyćwiczyć odpowiedni ruch nadgarstka, a następnie delikatnie przeciąć wszystko przez środek. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny i dowiedzieliście się czegoś nowego. Do zobaczenia w następnych odcinkach na czajnikowy.pl. czajnikowy.pl